Witajcie w Uzbekistanie, kraju wielkiego Timura, przepięknych zabytków i białych Chevroletów. Możecie tu zwiedzać zabytkowe miasta, pojechać w góry albo na pustynię. Jedyne, czego nie możecie zrobić, to wykąpać się tu w morzu, ponieważ Uzbekistan jest krajem podwójnie śródlądowym. Ani on, ani żaden z jego sąsiadów nie ma dostępu do morza. Mimo tego, że nazywane jest perłą jedwabnego szlaku, to jest potentatem w produkcji innego tworzywa włókienniczego, a mianowicie bawełny. Uzbekistan jest też najludniejszym krajem Azji Środkowej. Zamieszkuje tu około 45% ludności regionu. I choć dominującą religią jest islam, to podejście Uzbeków do tej religii jest bardzo zrównoważone. Do tego stopnia, że kiedy odzyskali swoją niepodległość 1 września 1991 roku, od tego czasu zaczęli powoli otwierać się na turystykę, a w dniu dzisiejszym stała się ona dla nich priorytetem. I mimo tego, że ten kraj doświadczył wiele złego od swoich sowieckich przyjaciół, którzy przyczynili się tu do jednej z największych katastrof ekologicznych na świecie, to Uzbecy to bardzo życzliwi i otwarci ludzie oraz pozytywnie nastawieni do turystów. Dlatego polecamy Wam ten piękny kraj i zapraszamy Was na naszą serię z Uzbekistanu. My siedzimy już w samolocie. No, trochę mało miejsca niestety, jak na lot, ale wiedzieliśmy, jakim modelem samolotu polecimy, także można się było tego spodziewać. Ale co zrobić? Jakoś te 6 godzin wytrzymiemy. No i przyszło jedzenie, dla mnie gulasz i jakieś ciasteczko, dla Beaty lasagna. Brata chciała lasagna ze szpinakiem. No i na koniec doszło jeszcze winko, dla Beatki białe, a dla mnie czerwone. Tutaj w tym kantorze warto wymienić sobie dolary czy też euro na sumy, tylko duże kolejki się tworzą, przynajmniej dzisiaj tak jest. Ale jest od razu kantor, także można skorzystać, ceny są atrakcyjne. Niestety musimy stać w takiej kolejce tutaj po kartę SIM. I jak nazwał się, bardzo dużo ludzi teraz zjechało. No SIM nam nie działa, nie wiemy czemu, próbowaliśmy go zainstalować. Zamówiliśmy sobie taksóweczkę z aplikacji Yandex.Go i teraz wiemy, jest dużo taniej na pewno niż propozycje od gości tutaj na lotnisku. Także teraz idziemy ogarnąć, jeszcze nie wiemy dokładnie, gdzie po nas podjedzie czy przyjedzie. Jedziemy z Taszkentu do naszej pierwszej miejscówki tutaj w Uzbekistanie z takim fajnym panem, naszym driverem. Jak miał zawód? Szałkat. Szałkat. Mienia zawód Radek. To moja żona Beata. Jedziemy bezpiecznie, pan nas bardzo bezpiecznie wozi i polecamy taksówki z Yandex.Go, tak? Yandex.Go. Super. Super, jest tanio, jest dobrze i zaczynamy przede wszystkim naszą przygodę z Uzbekistanem. Się z panem zatrzymaliśmy na taki fajny widoczek. O, pięknie. Krasy. Co to? Farma? Tak. Ładnie. I ta nasza komnata. Bolsza komnata. No jeszcze w takim dużym pokoju my nie byli. Jest naprawdę ogromny
Popatrzcie, jak tu jest wysoko, bo to jest masakra. Tam jest jakiś balkonik. No, pan nas tu prowadził fajnie, tu jest obok naszego pokoju od razu restauracja, także zaraz sobie zamówimy jakiś obiadzik, bo jesteśmy już po tej drodze i po tych przygodach głodni. Trzeba chodzić po prostu bez obuwia, czyli można sobie jakieś tam laczki albo klapki ubrać. No i wygląda to tak, jest płaski telewizor, bardzo duże łóżko i mniejsze łóżko, jest szafa, jest biurko, przy którym można sobie popracować. Grzejnik jest, który musimy zaraz włączyć, bo jest tu dość chłodnawo, ale tam w tych innych pomieszczeniach, przepraszam, w których byliśmy, to jest fajnie ciepło. No i łazienka. Łazienka spoko bardzo, jest prysznic, jest kibelek, to wszystko to co powinno być. Jest suszarka, są jakieś tam kosmetyki, szampony dokładnie. To chyba nawet szczotki do zębów, tak, jest mydełko. Także wszystko chyba co trzeba. Trzeba jeszcze jedno powiedzieć, że pan, który nas wiózł z aplikacji Yandex.Go, też bardzo fajny gość, w ogóle nie dał nam nawet zapakować tych naszych walizek, bardzo ciężkich, bo jak widzicie one są naprawdę ciężkie, one ważą po 22 kg każda. No wziął nam to, spakował, nawet jak przyjechaliśmy, pytał, gdzie mu zanieść te walizki i nawet nam przyniósł tutaj do tej naszej miejscówki te walizki. No także super, bardzo fajny facet, tylko co nam się nie podobało na lotnisku, ci nachalni bardzo taksówkarze, którzy na początku wyglądało to tak, że a może to później powiemy, bo teraz się rozpakujemy już, przygotujemy się troszkę, przebieremy, może okąpiemy i pójdziemy sobie coś zjeść. Zupka z pierożkami. Jaki to jest, Radek? Bardzo tłuste. Tłuste, nie? Ja też tak podejrzewam, że taki to jest. Bardzo tłuste. Pierożka zaraz kosztuje, bo to jest bardzo gorące. To wołowe niby. I to chyba z kurczakiem. To nie jest kurczak na 100%. Nie, no to wołowe. Ale w tych pierogach dużo mięsa. Dobra. Trzeba przyznać, no. A tu są szaszłyki. Szaszłyki. Słabo. No i teraz możemy spokojnie już wrócić do tej sytuacji na lotnisku. Znaczy się to, co wydarzyło się po przylocie. Postanowiliśmy zakupić sobie SIM-kartę tradycyjną, fizyczną i podeszliśmy do stoiska. Zainteresowanie było ogromne, bo wszyscy tam stali, kolejki Tam są były. strasznie długie kolejki. 2 facetów pracuje, bardzo szybko wymieniają te karty ludziom. Dokładnie. Także nie martwcie się, że czegoś nie ogarniecie, bo oni wszystko za was zrobią praktycznie, ale czasem na przykład podchodzi jedna osoba i wszyscy jej dają telefony, także stoi jedna osoba, ma 20 telefonów, on każdy otwiera, wyciąga kartę, wkłada kartę, oczywiście musi zrobić zdjęcie paszportu. Tak, Każda paszport osoba, jest która kupuje tutaj kartę, która musi być aktywuje, zarejestrowana. Tak, karty musi być zarejestrowana. No taka karta kosztuje $9,90. I chyba rozmowy są i SMS-y chyba bez limitu tutaj na Uzbekistan. Chyba. A ile tego internetu? 100? Internetu 50 gigabajtów i to była najtańsza karta. No, czyli zdecydowanie bardziej się opłaca niż te SIM-y, prawda, kupowane w kraju u nas na miejscu, ponieważ myśmy płacili i to już było po zniżkach 11 euro za 10 gigabajtów transferu na miesiąc, a tam miesiąc 50 gigabajtów i zapłaciliśmy $10 przypuśćmy. No i trzeba pamiętać o numerze, żeby po prostu od razu wiedzieć, jaki ma się numer, żeby sobie zwrócić na to uwagę, bo myśmy sobie nie zwrócili, potem w telefonie nie mogliśmy tego znaleźć, musieliśmy się wracać, dopiero on w systemie znalazł. Ruch na lotnisku tam nie odbywa się w taki sposób jak u nas, bo tam za każdym razem, gdy chce się wrócić na lotnisko, trzeba przechodzić pewne procedury, przechodzić przez bramkę i nie jest to takie proste. Pytają po co, dlaczego, czemu się znowu wchodzi i to jest, no nie do końca jest to przyjemne. Ktoś by mógł powiedzieć, po co numer uzbecki nam w karcie, wystarczy internet. Nie? Numer jest potrzebny chociażby do takiej aplikacji jak Yandex.Go, gdzie zamawiamy sobie taksówki i aplikacje są zdecydowanie polecane, bo już po kilku dniach przekonaliśmy
przekonaliśmy się, że to jest bardzo dobra opcja i cenowo bardzo atrakcyjna. Na samym lotnisku też stoją taksówki, ale to jest bardzo droga opcja, ale jeszcze chodzą takie typki, prawda, i tam podszeptują taksi. Jak zaczniecie z nimi rozmawiać, no to wtedy rozmowa wygląda w ten sposób, że przychodzi gościu i mówi, no gdzie chcesz jechać? No tam. No i on wtedy, a to taka cena. I nam zaproponował za transfer tutaj, co prawda jest to prawie 100 kilometrów, $130, tak? $130. Komu się może wydawać w Polsce, że to wcale nie jest tak dużo, ale no uwierzcie nam, że w Uzbekistanie to jest bardzo dużo. Po czym nie zgodziliśmy się, powiedzieliśmy, że nie chcemy skorzystać z tej opcji, no to przychodzili następni, czyli on tam prawdopodobnie ten typek wysyłał kolejnych, którzy tam mówili, co dziś ceny, później już było $50, później już za $40, ale ciągle się nie zgadzaliśmy. Zamówiliśmy sobie Yandexa, prawda, $23 to wyszło, tak? Tak, 300 tysięcy. No to tam była najniższa cena, to sobie porównajcie, $40, a my zapłaciliśmy 23. No to jeszcze połowę z tej najniższej ceny zapłaciliśmy my i też to odbywa się na zasadzie, że tam wszyscy ci taksówkarze będą mówić wam, że Yandex zły, bo Yandex ma butle gazowe i tam nie wejdzie walizka i tak dalej. Myśmy się spakowali, w Yandexie jest kilka opcji, można sobie wybrać troszeczkę większy samochód, jeżeli mamy dużo tych bagaży. Jeżeli nie mamy bagaży, mamy plecaczki, możemy mały samochód, wtedy jest tańszy. Jest wiele opcji i to jest kwestia było 2 minut. Zamawiacie sobie taksówkę, macie od razu czas podany do jechania tej taksówki do miejsca, z którego was odbierze, prawda? I tylko można napisać tam jeszcze opcje dodatkowe, czyli jak, nie wiem, myśmy napisali, jak wyglądamy, czyli myśmy napisali, bo akurat byliśmy w tych kurteczkach, że czerwona kurtka i niebieska kurtka i będziemy tam czekać i od razu pan przyszedł i powiedział, że on jest z Yandexu, zaprowadził na walizki, nam zaniósł, dostarczył nas na miejsce, co ważne, bardzo bezpiecznie. No my jesteśmy w 100 km od Taszkentu, na takim totalnym zagwizdowie. Z jakimiś innymi środkami lokomocji tutaj jest trudno, ale taksówki jeżdżą, jest taka możliwość. No i ten Yandex jest nieoceniony. No i jeszcze też jesteśmy w takim martwym sezonie, czyli takim międzysezonie, bo tu jest albo latem ruch, albo później zimą, bo tu są stoki narciarskie, ludzie tu przyjeżdżają na narty też, żeby uprawiać sporty zimowe. No i my jesteśmy właśnie w takim martwym okresie, a jednak nie jest tak źle, a myślę, że w sezonie będzie jeszcze lepiej. Większość transportu przed nami, także jeszcze będziemy opowiadać. Jeszcze pociągami pojeździmy, marszutkami też pojeździmy, metrem pojeździmy, no i autobusami oczywiście też pojeździmy, także wtedy już będziemy wiedzieć więcej i w trakcie kolejnych filmów będziemy was na bieżąco o tym oczywiście informować. Co jeszcze ważne, na lotnisku też najlepiej od razu udać się do kantoru i rozmienić sobie pieniążki. Nie warto tego robić gdzieś pokątnie, ponieważ jest to w Uzbekistanie karalne. I też najlepiej wymieniać stopniowo, ponieważ kurs sumy systematycznie, prawda, leci w dół, także moglibyśmy być stratni, a tak możemy tylko zyskać, jeżeli poczekamy i tam w małych kwotach sobie będziemy wymieniać te dolary czy też euro, kto tam co ma. No i to tyle, bo już chyba za bardzo się rozgadaliśmy. Jeszcze tylko dodam, że jeżeli chodzi o aplikację Yandex, absolutnie nikt nam za to nie płaci, absolutnie nikt nas nie sponsoruje z Yandexa bez żadnych tam korzyści finansowych, jak do tej pory, bo nie współpracujemy z jakimiś tam firmami, które nam płacą za to, żeby jakoś tam przychylnie o nich mówić. Także nie absolutnie. To mówimy o naszych doświadczeniach. Tak jest z Yandexem na chwilę obecną. Nie ma lepszej opcji transportu taksówkowego jak Yandex w Uzbekistanie. Nie doświadczyliśmy. Jak pojedziemy do miasta jakiegoś z Samarkandy, Taszkentu, Buchary, no to wtedy możemy więcej powiedzieć na temat taksówek. Tam może będzie taniej faktycznie niż Yandex, ale na chwilę obecną tutaj na prowincji najlepsza opcja. No tak tutaj wygląda nasza recepcja, prawda? Tu są schody do góry, mały pokój. Na górze, tu są jakieś pokoje, tu są flagi polskiej, niestety nie ma, jest uzbekistańsko, rosyjsko, włosko i francusko. No i w butach nie wolno wchodzić, trzeba buty zostawić na zewnątrz i na boso albo w jakichś laczkach. A tam jest, o teraz ładnie go widać, Bolszoj Chimgan, wielki Chimgan tam jest.
Mamy fajny widok jeszcze z tarasu. Tutaj na górze jest lepszy widok na ta wspaniała, monumentalna góra. Jest też basenik tutaj, z którego teraz raczej nikt nie korzysta. Po pierwsze, że jest zimno, a po drugie on jest brudnawy. No już czeka na wypuszczenie wody i zima. No raczej jesteśmy tylko koniec października i to już jest niestety nieczynne ze względu na temperaturę. Jest też sauna, z tego co nam gospodarz tu powiedział, tak? Sauna tam jest i basen. No zobaczymy. Ale basen wewnętrzny? No, ludzie pisali, że tam idzie lodem pluć. Że zimno jest tam. A wychodzi się tu taką złotą bramą, czyli iście królewskie wejście mamy. A w środku jest nawet parking dla niepełnosprawnych. A my idziemy tutaj przez złotą bramę i tu się kończy ten piękny świat. Tu już jest nieco gorzej. No tu już ta druga brama nie ma tako złoto. Wyruszymy właśnie na pierwszy spacer tutaj po okolicy Chimgan i po wyjściu od razu z miejscówki mamy taką niespodziankę. Osiołka, który sobie leży tu, nie reaguje na naszą obecność. Nie, wiesz, nie bardzo. Bo wyrąbane na to, czy my tu są, czy nas nie ma. No idziemy się rozejrzeć, bo będziemy szukać gdzieś jakiegoś sklepu, bądź też restauracji. Chociaż u nas jest restauracja w tej miejscówce, ale po pierwszym posiłku no nie smakowało nam za bardzo. I oczywiście musimy przede wszystkim znaleźć sklep, bo musimy się zaopatrzyć w jakąś wodę butelkowaną, żeby mieć coś po prostu do picia. Ponieważ na mapach Google niestety no nic tam nie wskazywało, że w tej najbliższej okolicy by coś było, typu restauracja właśnie czy sklep. A fajne tu mają takie drzwi właśnie. Fajne czy nie fajne, ale no ciekawie to wygląda w każdym razie. Co też zauważyliśmy, ale to już nie tylko tutaj w Uzbekistanie, że muzułmanie mają to do siebie, że się strasznie odgradzają. Mają takie ogrodzenia, wysokie mury zazwyczaj, żeby nikt im tam, nie wiem, na to podwórko nie zajrzał. Zobaczcie, wszędzie tak jest. Wysokie płoty, wysokie mury. O, tu pani coś sprzedaje, idziemy obejrzeć. Są jakieś owoce. O, tu takie fajne owoce. Здравствуйте. Здравствуй. Что это? Курт с кислого молока. Wezmę z kisłego mleka, takie kuleczki się namierz. Kuleczki. Ja by gruszka chciała na pewno. Gruszka? No. Ta dobra. Sladki. Ta też. Ale nie weźmiemy co do gruszek. Smakują. To po dwie se wezmemy z każdej, co? No, dwie te. To wezmemy tak. 2 i 2. Tu jest takie stoisko i kupimy sobie gruszeczki wstępnie. I może te 2 kulki też mi kupi. Przed nami majestatyczny Bolszoj Chimgan, a tu jest mały Chimgan. Chcemy się wybrać na ten Bolszoj, czyli na ten duży Chimgan. Być może jutro, być może pojutrze, ale widać, że tam jest sporo śniegu i nie wiem, jakie będą warunki na szczycie. Bo to jest góra, która ma ponad 3000, a dokładnie 3309 metrów, także sporo. No całe szczęście uszliśmy jakieś, nie wiem, 200-300 metrów i jest tutaj fajny sklepik. Tu jest szkoła i obok tej szkoły jest sklepik. Są takie podstawowe artykuły spożywcze, jest też tam jakieś inne artykuły też są, nie? Tam coś było widać, chyba AGD, jakieś takie małe No takie jakieś pierwszej tajniczki, potrzeby. takie rzeczy, no pierwsze potrzeby. I tu jako Nie za dużo szkoła. rzeczy, ale coś tam jest. Czyli dobrze, a tu jest szkoła właśnie. Spacerujemy sobie tu po Chimgan i jak widać dużo się tu dzieje. Znaczy się przebudowują, tu widać, że próbują jakoś infrastruktura turystyczną poprawić, która tutaj jest, bo to taki jest mały kurort i chcą chyba coś z tym zrobić. Jak po drodze jechaliśmy z panem taksówkarzem, prawda, to też były takie drogi w opłakanym stanie. Nie było asfaltu, był zerwany, ale prawdopodobnie za jakiś czas no tam coś powstanie fajna droga, bo trwają tam cały czas prace. Po przejechaniu jakichś 100 kilometrów tutaj w Uzbekistanie, no to drogi niestety nie są zbyt dobrej jakości, ujmując to bardzo delikatnie, bo są no naprawdę czasami w fatalnym stanie, ale widać, że coś się tu dzieje, coś robią i próbują poprawić ten stan rzeczy. No i tu następny sklep, jakiś market taki większy, także idziemy obejrzeć sobie ceny tutaj jeszcze. Zrobiliśmy sobie małe zakupy w tym jednym sklepiku. Tu jest taki markecik, właśnie hasi, szkło i byle co. Wszystko tam można kupić. Jakieś artykuły chemii gospodarczej i spożywka przede wszystkim. Tam jeszcze inne jakieś pierdółki. Kupiliśmy sobie lepioszka.
taki chlebek. Są jakieś ciasteczka. Kajmak, bo kajmak nam smakuje i tu będziemy mieć do tej lepioszki. No i zapłaciliśmy 31 tysięcy sum. 6, 9, no 10 zł. Za to zapłaciliśmy. No nie wiem, czy to dużo, czy to mało, ale chyba nie. Dla pieski się uczepiły, już idą wiedzą. O, się nie bójcie, my wam nic nie zrobimy. Co wy się boicie? Boroczek uszu nie ma widzisz? No faktycznie, nie ma uszu. Tu nam naprzeciw idą osiołki. Z lekka się boją. Ten już poszł sobie na drugą stronę, ale chodzą sobie swobodnie tutaj po ulicy. Auta im nie straszne. O. Teraz by mu w los pod maskę. Natrąbił mu do ucha. Boją się osiołki. Przez nas by jeszcze osioł zginął. Niech mnie ktoś przytuli. Pokusiliśmy się na następne zakupy tutaj w tym mniejszym sklepiku. Jest tu taniej niż w tym markecie. Kola tam była 16. A tu? 14. 14. Co kupiliśmy, Bata, może poproszę? No 2 kołaczyki takie. Takie rogale na słodko. Rogaliczki, niby domowe. Po 3. 25 taki serek. Czyli gdzieś 7,50 na polskie. No mleko 3,2% kosztowało 14,50. Taka kola, woda gazowana i woda niegazowana. Po 6. Po 6 tysięcy sum. No w sumie zapłaciłeś 72 tysiące. Za to, co widzicie, to 20 zł. No i tu mamy kolejny sklep, czyli sklep obok sklepu. Tu jest naprawdę bardzo dużo. O, Nie radio tu też nie ma już. nie ma piwka? Przyznać trzeba, że mają sporo tutaj sklepików na tej wsi, a na mapach nic tam nie pokazywali. Здравствуйте. Извините, jest tu Restaurant. kawiarnia, restaurant, kafe, Kafe? kafe bar. Здесь Нет. кафе нету. Нет. Nie tu. Aha. Там. Tam. Tam warto Okej. Файс. Spasiba. Spasiba. Tu widać jakoś konkretna rezydencja za ogromnymi murami. Oczywiście tam wyżej, jak widzicie, też takie mury, ogrodzenia. Nie wiem, co oni mają z tym odgradzaniem się, ale Wewnętrzny dziedziniec mają tak, taki, takie no. wewnętrzne dziedzińce są. Dokładnie. Zdecydowaliśmy się teraz iść takim skrótem, gdzieś tu można przejść do sklepu, a później chyba do kawiarni tutaj, bo no chcemy się napić jakiejś kawki, nie? No. Ewentualnie. Bo ja już mam jedna kreska. Bogata już ma jednak bateria jej padła. Prawie. Tu zobaczcie sobie takimi niuansami jak brak dekla ze studzienki kanalizacyjnej. Nikomu tu nie przeszkadza. Tu jest dość głęboko, jakby ktoś, nie wiem, czy jakieś dziecko wpadło, no to nieszczęście gotowe. Tu na takie rzeczy raczej nie zwracają uwagi. Tak samo w samochodach, to tam dzieciaki jeżdżą na przednich siedzeniach, bez żadnych fotelików. I jakby się nikt tym nie przejmuje tu za bardzo. Trochę nie bardzo, no ale u nas też tak Beata jeszcze jakiś czas temu było, no. Jeszcze bardziej ekstremalnie, bo na środku drogi jest dziura. A tu samochody jeżdżą, co widać. No jakby ktoś wpadł albo koło z samochodu, no to interesująco by się mogło to skończyć. A tu idziemy taką drogą, tu jest teren budowy i kultowy niemalże KAMAZ tutaj jest. Miejscowość, jak widzicie, jest bardzo zaniedbana, niestety. Nie musiałoby być tu jakoś super pięknie, ale żeby chociaż było jakoś tam posprzątane. Na klimat robią przechadzające się tutaj po tej miejscowości osiołki. Beztrosko. I grzebią w śmieciach, zauważyłaś? Nie wiem, czy są głodne, czy takie hobby mają chyba, bo szukają jakichś przykąsek. Jak to zwierzęta właśnie. Szukałem jakichś smakołyków prawdopodobnie. No i właśnie to jest niefajne, bo tak jak mówię, miejscowość sama jest piękna, otoczona górami, a no wygląda to jak wygląda. Być może wkrótce się opamiętają, bo ogólnie cały Uzbekistan robi się coraz bardziej proturystyczny. W kwestii wyjaśnienia, miejscowość Chimgan w pewnym sensie jest podzielona. Na tym rzec można bardziej kurortową, czyli w założeniu bardziej turystyczną, z siecią wypasionych hoteli i infrastrukturą przystosowaną głównie pod sporty zimowe, choć nieco odbiegającą od naszych wyobrażeń i światowych standardów, oraz część zamieszkaną głównie przez tubylców, bardziej swojską i uzbecką, w której zamieszkaliśmy i którą teraz Wam
pokazujemy, ponieważ zawsze staramy się pokazywać te kontrasty, by uświadamiać, że turystyka nierzadko ma dwa oblicza, a my często lubimy doświadczać tego, co mniej popularne, bo tylko wtedy naszym zdaniem poznajemy pełną prawdę o odwiedzanym miejscu. Ciężko tu znaleźć w tych sklepach jakieś piwerko, ale kwas mają, widzę. I tu jest takie jak w Chorwacji, prawda? Piwka w takich pulach 1,5 litrowych, bądź też 2-litrowych, bo tu są nawet 2-litrowe, widzę. I one kosztują 20, te 2-litrowe. Tu jest też jeszcze za 18, ten Sarbas. No takie puszkowe tutaj są po 12, czyli no 3,5, coś 4 niecałe może. Dzisiaj taki trochę film drogi, bo chodzimy tu sobie po tej miejscowości Chimgan i tak oglądamy co i jak, takie pierwsze rozeznanie, rozkmina robimy tu i zobaczcie jeszcze na temat tych śmieci, bo tutaj możecie to zobaczyć, jak to wygląda właśnie przy ulicy. Tak to niestety wygląda, a no okoliczności tutaj przyrody są przepiękne i szkoda właśnie takich minusów, takich niuansów, które to szpecą. Byliśmy... To jest jeszcze coś, czego nie czujecie, bo to jest No, o właśnie. spalenia byle czym. Tak, chyba tu palą co się da, bo tu czuć po prostu palone śmieci w powietrzu i w takim miejscu to jeszcze bardziej boli, bo natura tu bardzo pięknie wygląda, a niestety przechadzając się wieczorem nie jest to przyjemne, bo no jest chłodno, jesteśmy w październiku i palą czym chyba mogą. Jemy sobie kolację tutaj w tej restauracji, czy też restauracji bardziej jakiejś stołówce w tym pensjonacie. No i jedliśmy właśnie lepioszkę, która jest dobra, smakuje nam ta lepioszka i to jest chyba najlepsze w tej kolacji. Znaczy się kajmak jest spoko w smaku, tylko że jest bardzo taki leisty. Jak poprzednio jedliśmy kajmaki, to były bardziej takie serowe, a to jest bardziej taki jogurt. A tamten ser taki, mieliśmy nadzieję, że to będzie w smaku taki oscypkowy bardziej, ale jest taki sztuczny smak. Nie jest to taki oscypek jak u nas, nie? Pierwszy odcinek naszej serii z Uzbekistanu o treści raczej informacyjnej i badawczo-rozpoznawczej dobiega końca. W kolejnym rozwiniemy już nasze skrzydła przygody i zobaczycie w nim m.in. jak to mgła pokrzyżowała nam nasze plany. Pokażemy wam też dość przykry los tutejszych zwierząt. Będzie również o tym, jak tradycyjnie zgubiliśmy szlak przy próbie zdobycia pewnego szczytu. Rozsmakujemy się też nareszcie z pozytywnym skutkiem w uzbeckiej kuchni oraz odwiedzimy swoisty relikt sowieckiej spuścizny, gdzie pan wojskowy skutecznie uniemożliwił nam nagrywanie rzekomo strategicznych obiektów dla bezpieczeństwa Uzbekistanu. Obiecujemy, że będzie się działo. Dlatego już teraz zapraszamy was na kolejny odcinek z Uzbekistanu. Zachęcamy też do aktywności na naszym kanale. A teraz już tradycyjnie do zobaczenia gdzieś w świecie i do zaś. Czas, start, klapka, ujęcie 10, start. Większych katastrof, kurde. Ale potentatem to jest No, taki no, no, bardziej dobra. potentatem jest. Potentatem, potem mamem, wiesz? A ty wiesz co powiedzieć, kochanie? Wszystko wiesz? Na luzie. Wielkich zabytków, pięknych zabytków jeszcze raz. Witajcie w Uzbekistanie, kraju Wielkiego Timura. Pięknego Timura. Pięknych zabytków i kraju zaś. Pięknych zabytków na szlaku, laku. Mimo tego, że jest nazywany perłem jedwabnego. Perłem. Jestem perłem. Jestem perłem.